tak dawno zwiedzaliśmy wspólnie Paryż, a dzisiaj będziemy zwiedzać Sztokholm. Spędzimy tu 2,5 dnia, zanim udamy się w dalszą podróż. Zwiedzanie Sztokholmu zaczynamy od spaceru po wyspie, której nazwy nie jestem pewna jak wymówić. Napiszę tutaj na dole. I tutaj znajduje się mnóstwo różnych interesujących muzeów. Od Muzeum Wazy po Skansen, Muzeum Wikingów, Muzeum Abby. W zasadzie do wyboru, do koloru. Wyspa Djurgården przyciąga aż 10 milionów odwiedzających rocznie. Jednak w czasie naszego pobytu nie było to jakoś specjalnie odczuwalne. Jest tu tyle miejsc do zobaczenia, iż spokojnie można uniknąć tłumów. Pierwszym miejscem, które odwiedzimy tutaj, jest Muzeum Statku Wasa. Chyba jedno z najbardziej rozpoznawalnych muzeów w Sztokholmie. Wasa miał być okrętem wojennym biorącym udział w wojnie przeciwko Polsce. Na sam początek zwiedzania najlepiej oglądać sobie tutaj film, który jest także dostępny o niektórych godzinach w języku polskim. Jeśli są w innych językach, to są też napisy po angielsku. Statek Wasa wypłynął z portu w Sztokholmie w 1628 roku. Swój dziewiczy rejs by jednak prawie natychmiast zatonąć. W 1961 roku, czyli 333 lata po zatonięciu, Wasa został wydobyty z dna Bałtyku. Dzięki niesamowitej pracy archeologów statek udało się odrestaurować niemal w całości. Wraz z okrętem odzyskano również całą masę przedmiotów. Udało się także wydobyć niektóre szkielety osób, które zatonęły w XVII wieku wraz z nim. Dziś w muzeum możemy oglądać ich zrekonstruowane twarze oraz poznać ich historię. Statek możemy zobaczyć z różnych poziomów. Tak samo tutaj właśnie w tej chwili oglądamy go zupełnie od dołu. Możemy też zobaczyć od góry. Chyba wtedy robi, przynajmniej moim zdaniem, największe wrażenie. Muzeum zostało tu otwarte w 1990 roku, a obecnie podobno jest najpopularniejszym muzeum w Sztokholmie. I poza muzeum jest też mała restauracja, w której możemy zjeść słynne meatballs szwedzkie. Może porcja nie jest akurat tutaj zbyt duża, bo mam 5 meatballs takiej średniej wielkości, troszeczkę ziemniaczków, ogórka i brusznicy. Natomiast córka wzięła danie dnia, które całkiem, też może nie jest duże, ale całkiem smacznie wygląda. Jest z kurkami i sosem lobsterowym. Trudno mi było się zdecydować, jakie kolejne miejsce wybrać jako nasz cel, ale zdecydowałyśmy się w końcu na Skansen. Tuż przy wejściu czeka nas wagonik kolejki zabierającej nas na niewielkie wzgórze. Samo położenie skansenu jest niezwykle atrakcyjne. Ze wzgórza, na którym jest położone, rozpościerają się wspaniałe widoki, co później odkryję. Po wjechaniu do góry zerkam na mapę i zdaję sobie sprawę, jak ogromny jest to skansen. Nie ma możliwości, żeby wszystko zobaczyć tutaj. Cały skansen jest bardzo duży i chyba trzeba by było spędzić tutaj cały dzień. My będziemy tutaj przez parę godzin. Liczy on sobie aż 190 budynków. Do tego dochodzą ogrody oraz zagrody dla zwierząt gospodarczych. Rozpościera się on aż na 75 akrach. Wewnątrz wielu budynków znajdziemy pracowników obsługi, oczywiście odpowiednio ubranych, zgodnie z epoką.
Jednak niestety tego Wam nie pokażę, gdyż akurat wnętrz często nie można było nagrywać. No i podczas zwiedzania też dobrze troszeczkę odpocząć i sobie usiąść, a najlepiej właśnie z takim widokiem. Niektóre miejsca są wzorowane tutaj na domach z XIX wieku, ale niektóre wyglądają niczym wyjęte z powieści Astrid Lindgren. Od razu mi się przypomina Dzieci z Bullerbin. Najstarsze budynki pochodzą tu z XIV wieku, a najnowsze z lat 50. XX. Znajdziemy tu zarówno farmy, jak i replikę XIX-wiecznego miasta. Między innymi z domami szewca, piekarza, z apteką i pocztą. Następnego dnia wybieramy się do Gamla Stan. Gamla Stan, czyli Stare Miasto, jest głównie położone na wyspie Stadsholmen i 3 mniejszych wysepkach. Idealnie jest zgubić się tutaj w wąskich, brukowanych uliczkach. Stojące wzdłuż nich żółte domki, często z XVII czy XVIII wieku, dosłownie oczarowują. Jednak są też i miejsca, które są zatłoczone, szczególnie jeśli nadejdzie wycieczka. Tutaj za mną znajduje się najwęższa uliczka na Starym Mieście w Sztokholmie, ale nie będziemy tam wchodzić, bo jak widzicie ustawia się cała kolejka i cała wycieczka, żeby tam właśnie przejść. Znajduje się to m.in. Pałac Królewski. My akurat nie będziemy wchodzić do niego, za to odwiedzimy znajdującą się zaraz przy nim królewską zbrojownię. Znajdziemy tam wspaniałe zbroje, dużo powiązań z Polską, a także kostiumy. Bilet do zbrojowni nie jest wliczony w cenę biletu do pałacu, więc i tak tutaj trzeba kupić osobno. Wybrałyśmy akurat to i myślę, że w tym wypadku w czasie tak krótkiego pobytu to może być dobra decyzja. Jeśli zwiedzaliście pałac, to dajcie znać i powiedzcie, jakie zrobił na Was wrażenie. W tym muzeum zobaczymy wspaniałe zbroje, królewskie szaty, suknie balowe. Odnajdziemy też tu sporo powiązań z Polską, więc warto przeczytać opis eksponatu na poszczególnych tablicach informacyjnych. Mamy też możliwość na chwilę przebrać się tu niczym w dawnym królewskim teatrze albo balu maskowym. W muzeum zobaczymy również wspaniałe królewskie powozy. Dobrze, mała przerwa teraz od zwiedzania na coś słodkiego. Więc będąc w Sztokholmie fajnie spróbować cynamonowych bułeczek, ale my wzięłyśmy w sumie 3 bułeczki. Wzięłyśmy jedną cynamonową, jedną kardamonową i jedną waniliową. Tą cynamonową to już mi córka akurat zabrała. Ja akurat próbuję kardamonową, która jest bardzo fajna w sumie. Nie za słodka i mięciutka. I udało mi się cynamonowej też trochę spróbować. Według mojej oceny
W tym miejscu najlepsza była cynamonowa, na drugim miejscu waniliowa, a na trzecim kardemonowa. Po Sztokholmie fajnie spacerować na piechotę, ale też fajnie przemieszczać się tutejszym metrem. A niektóre stacje wyglądają właśnie tak fajnie jak ta. Jeszcze dzisiaj przyszłyśmy na krótki spacer po Starym Mieście i będziemy opuszczać powoli Sztokholm. Ale to nie jest koniec naszego wyjazdu. Przed opuszczeniem Sztokholmu zaglądamy jeszcze do malutkiego Muzeum Nobla. Jest ono położone również na Starym Mieście. Znajdziemy tu informacje o wszystkich noblistach, a także liczne przedmioty z nimi powiązane. W tym odcinku będzie to już na tyle, a następnym razem zobaczymy się na jednym z promów, które tutaj właśnie widzicie. Do zobaczenia!